Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się obiecaną już recenzją Everspace 2, który to po krótkim czasie na PC-tach zmierza w końcu na konsolę. Zanim jednak przejdziemy do sedna, to króciutki wstęp. Za udostępnienie gry chciałbym podziękować firmie Rockfish Games oraz jej przedstawicielom w Polsce. Everspace 2 to jest symulator kosmicznego myśliwca, w którym przemierzamy kosmos odkrywając kolejne układy gwiezdne, handlujemy towarami, walczymy, a także, co w tym gatunku akurat rzadko spotykane, lądujemy na planetach. W przeciwieństwie do pierwszej części gry, która to była roguelike'em, sequel jest normalną grą single player i w sumie to bardzo dobrze. Tytuł ten zadebiutował już jakiś czas temu, bo w kwietniu na Steamie, gdzie zdobył bardzo wysokie oceny. Pytanie, czy te oceny były zasłużone i czy port tej gry na PlayStation 5 pozwala bawić się równie dobrze. Sprawdźmy. Na początek oczywiście parę słów wyjaśnienia, o co tutaj w ogóle chodzi. Ten tytuł jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego Everspace'a i fabularnie czerpie z niego całymi garściami, co nie znaczy akurat, że osoby, które w tego Everspace'a 1 nie grały, nie mogą w niego zagrać. Takie osoby oczywiście mogą zagrać i będzie im się grało równie dobrze właśnie jak tym, którzy tego Everspace'a 1 znają, choć niektóre dialogi i wspomnienia głównego bohatera, które dla niego są oczywiste, będą dla tych graczy nowością. W grze wcielamy się w kosmicznego pilota Adama Roslina, który sobie spokojnie robi zlecenia jako wolny strzelec gdzieś tam w jakimś zakątku kosmosu i stara się po prostu zarobić na życie. Jak można się domyślić, Adam przez swoje ostatnie zlecenie szybko wpadnie w wir wydarzeń, które zmienią całe jego życie, a może i całą galaktykę. Brzmi ciekawie? No i w sumie właśnie ciekawe jest. Jako że jest to symulator kosmicznego myśliwca, to naszymi głównymi zadaniami będą tutaj walka, eksploracja i handel oraz wykonywanie zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Everspace 2 koncentruje się na walkach w kosmosie, ale w przeciwieństwie do takiego X3 Terran Conflict, którego mogliście ostatnio zobaczyć na kanale, skupia się bardziej właśnie na aspekcie zręcznościowym i pilotować w grze będziemy mogli jedynie myśliwce bez jakichś ogromnych okrętów flagowych. Pewnie niektórzy z Was teraz poczuli się tym faktem właśnie zawiedzeni, że będziemy latać tylko myśliwcami, natomiast powiem Wam, że nie ma w tym nic złego, bo wybór statków jest tutaj naprawdę spory, a sama gra została właśnie do takich walk mniejszymi statkami idealnie dostosowana. A skoro już o samych statkach wspomniałem. Do wyboru mamy aż 9 klas różnych statków, które co ważne nie tylko różnią się samą nazwą, one różnią się także znacząco stylem rozgrywki i tak właśnie powinno być. Możemy postawić na taką gigantyczną i ciężką kanionierkę, która dysponuje wielką siłą ognia. Możemy wsiąść do bardzo zwrotnego myśliwca stealth, który potrafi się ukryć przed wrogami i właśnie z ukrycia eliminować przeciwników. Możemy też postawić na jakieś rozwiązanie pośrednie, czyli taki średni myśliwiec, będący maszynką praktycznie do wszystkiego, albo kupić bombowiec, o którego amunicję do rakiet akurat nie musimy się martwić, bo on ją potrafi wytworzyć z czystej energii. Do tego wszystkiego mamy jeszcze modusowe moduły i wprost gigantyczną ilość broni, która tak samo jak okręty pozwala na diametralnie różne opcje taktyczne. Mamy karabiny szynowe zdejmujące przeciwników właśnie nawet z 4 km, natomiast takie karabiny bardzo szybko się przegrzewają. Mamy takie broni na bardzo bliski dystans zadające właśnie ogromne obrażenia, ale wtedy też jesteśmy wystawieni na odpowiedź przeciwnika. Możliwości w tej grze, jeżeli chodzi o walkę, są więc naprawdę ogromne i co najważniejsze, nie są to tylko jakieś takie wydmuszki nic nieznaczące i zrobione na odpierdziel. Z każdej z tych broni da się korzystać i chociaż może nie każda z nich jest tak samo użyteczna, to zapewniają one mnóstwo możliwości i pozwalają dostosować styl rozgrywki do gracza i robią to w odpowiedni sposób, co niewątpliwie zasługuje na pochwałę. Równie dobrze prezentują się tutaj przeciwnicy i chociaż w sumie możemy być nieco znudzeni małą ich różnorodnością w początkowych etapach gry, to szybko docenimy mnogość ich rodzajów w drugiej połowie gry. Podobnie jak broni i statki, wielu naszych oponentów ma unikalne umiejętności i walka z każdym z osobna nie polega jedynie na wciskaniu spustów, a często będziemy musieli po prostu użyć głowy. Są bowiem tacy przeciwnicy, których nie da się pokonać w normalny sposób po prostu strzelając, bo na przykład ich pancerz albo tarcza regeneruje się bardzo szybko. Właśnie w przypadku takich przeciwników trzeba poznać ich słaby punkt i wykorzystując taką piętę achillesową będziemy się z nimi rozprawiać naprawdę sprawnie. A skoro już mówimy o przeciwnikach, to balans w tej grze stoi naprawdę na wysokim poziomie i chociaż zdarzają się tutaj jakieś okresowe odchyły od normy, że tam jakaś walka jest zbyt trudna, to i tak całościowo jest w tym przypadku naprawdę nieźle. Przez te kilkadziesiąt godzin, jakie miałem przyjemność spędzić z Everspace'em 2, oczywiście udało mi się zginąć co najmniej kilkanaście razy, natomiast co ważne, ani razu nie czułem się wtedy przy tej śmierci przez tę grę oszukany. Widziałem, że ta moja śmierć wynikała jedynie z moich własnych błędów. Co ciekawe, ta walka w Everspace'ie w sumie, że ma mocny właśnie aspekt zręcznościowy, to i tak trzeba przy niej często ruszać głową dzięki różnorodności przeciwników właśnie i to się niewątpliwie chwali. Ta walka w tej grze jest dynamiczna, jest soczysta, jest widowiskowa i stanowi bardzo mocny aspekt tego tytułu.
Przejdźmy teraz do eksploracji, która w grze tego rodzaju również pełni bardzo ważną rolę. W tytule łącznie do dyspozycji mamy 7 dużych systemów gwiezdnych, które to możemy swobodnie odblokowywać. Niestety jeden z nich jest całkowicie zamknięty, tam na razie się nic nie dzieje, może to się zmieni w jakimś przyszłym dodatku. Natomiast sama kampania dzieje się w 4, a te 2 dodatkowe zapewniają nam side misje i różne inne dodatkowe aktywności. Oprócz tego, że jest ich całkiem dużo, to są one też napakowane całkiem ciekawą zawartością. We wielu sektorach będziemy mieli szansę wykonać takie całkiem fajne misje, unikalne dla danej lokacji, polegające na znalezieniu jakiegoś tam ukrytego składziku, rozbiciu zaminowanej asteroidy czy pokonaniu danego bossa. Do tego lokacje są wprost pełne różnego rodzaju sekretów, które nieraz są naprawdę pomysłowe i co najważniejsze, zapewniają one dobre łupy. Czy takich sekretów jest w tej grze troszeczkę za dużo? No może moim zdaniem są one ciut właśnie zbyt liczne i ciut zbyt powtarzalne, jeżeli chodzi o sam mechanizm, natomiast ich rozwiązywanie nadal sprawia przyjemność, szczególnie gdy zauważymy naprawdę ciekawe itemki w skrzynce z nagrodami. Biorę też pod uwagę, że takich zagadek w grach tego rodzaju raczej nie uświadczymy, tutaj one są i chociaż nie są może idealne, to i tak ich obecność należy docenić. I to jest naprawdę fajne. Natomiast podczas przemierzania kosmosu będziemy się tutaj natykać na takie generowane losowo sektory zwane nieznanymi miejscami oraz sygnałami alarmowymi. I tutaj widzowie powiemy sobie o generowanych losowo lokacjach i zadaniach, jakby co tutaj nie będę mówił o tych zadaniach pobocznych i głównych, do tych unikalnych zadań pobocznych jeszcze wrócimy. I właśnie te losowe lokacje, te nieznane miejsca, te sygnały alarmowe są niestety w większości nudne i są bardzo powtarzalne. Ogólnie rzecz biorąc, to naliczyłem chyba ze 3, takie max 4 różne wariacje takich lokacji, które bardzo szybko zaczęły się powtarzać i po prostu zaczęły mnie nudzić. Poza tym takie lokacje nie oferują praktycznie żadnej konkretnej nagrody, w przeciwieństwie do tych unikalnych właśnie zadań występujących tylko na niektórych lokacjach, o których mówiliśmy sobie wcześniej. Niestety równie kiepsko wypadają tutaj też przyjmowane na stacjach kosmicznych generowane losowo zadania pozwalające nam zwiększyć reputację, która też zresztą jest wykonana słabo. Zacznijmy może od samych zadań przyjmowanych na stacji. Od tych właśnie generowanych losowo podczas naszej podróży takich nieznanych miejsc są one może bardziej ciekawe, natomiast są równie mało różnorodne. Tak teraz na spokojnie licząc to jest chyba tak ze 6-7 rodzajów tych misji. One niestety się nudzą błyskawicznie, a ich zaliczanie po prostu jest nudne. Nie tylko przez to, że one są po prostu cienkie, ale także dlatego, że w tej grze przy używaniu napędu nadświetlnego, żeby właśnie wyskoczyć z jakiejś lokacji, jesteśmy niestety świadkami ekranu ładowania, który trwa kilka dobrych sekund. Teraz zobaczcie, jaki jest schemat. Wyskakujemy z jakiejś lokacji, jeśli używamy tego napędu i dostajemy ekran ładowania, który gdzieś tak trwa no ze 6-7 sekund. Lecimy 10 sekund przez kosmos i wskakujemy do nowej lokacji, no i dostajemy kolejny ekran ładowania, który znowu trwa 7 sekund. I robimy to zadanie w parę minut, właśnie to generowane losowo w tej lokacji, no i musimy teraz wyskoczyć. I co? 7 sekund kolejnego loadingu, lecimy na stację, znowu 7 sekund loadingu. No to jest cholernie irytujące. Naprawdę nie wiem, po jaką cholerę jest potrzebny właśnie ten ekran ładowania za każdym razem, kiedy wyskakujemy z sektora i czy konsola dysponująca dyskiem o prędkości prawie 8 GB na sekundę nie może z tych danych załadować w locie. No myślę, że może i tutaj deweloperzy się nie popisaliście, bo taki 8-letni Rebel Galaxy, też będący właśnie grą podobnego rodzaju, czyli Space Simem, takich ekranów ładowania nie potrzebował, a tutaj w Everspace 2 one są i niestety będziemy je oglądać naprawdę często. Druga sprawa to jest wspomniana już reputacja. Za właśnie te generowane losowo misje dostępne na stacjach dostajemy reputację i standardem w przypadku właśnie gier typu Space Sim jest rozbudowany system reputacji, którego osiągnięcie pozwala na tam określone benefity. We wspomnianym już chociażby Rebel Galaxy mieliśmy na przykład 5 głównych frakcji, które jeśli do siebie przekonaliśmy, to zapewniały one dostęp do swoich stacji, oczywiście nowych statków oraz nowych broni, unikalnych dla danej frakcji. I w Everspace 2 różne frakcje niby też są, ale w sumie tak naprawdę to one nie mają żadnego znaczenia. Wykonując misję nabijamy tylko taki ogólny pasek renomy, że tak powiem, on jest wspólny dla wszystkich i też to w sumie nie za wiele daje. Takiego prawdziwego systemu reputacji właśnie z prawdziwego zdarzenia tutaj w ogóle nie ma i cholernie go tutaj brakuje. Nieważne co w tej grze zrobimy, zawsze będziemy mieć możliwość zakupu jakiegoś statku, zadokowania do jakiejś stacji, zawsze możemy zrobić wszystko. Możemy nawet wylecieć z jakiejś stacji i zacząć kasować wszystkie statki wokół, zgarnąć właśnie łup i zaraz po wleceniu ponownie do tego systemu, w którym wszystkich wykosiliśmy, nagle wszyscy o tym zapomną. W grze niby jest tam jakiś system listów gończych, który właśnie powinien się uaktywniać po zniszczeniu cywilnego statku, no ale on w zasadzie nie działa.
W tym temacie jest tak prymitywnie, że nawet ten uproszczony ogólny słupek reputacji, o którym mówiłem, na mnie spadnie, jeżeli wysadziłem parę cywilnych statków, co wydaje się szczególnie dziwne. I właśnie przez ten jeden element, czyli do bólu uproszczony i całkiem spierniczony system reputacji, gra staje się dużo gorsza i pomimo, że ten świat w tej grze wydaje się początkowo właśnie całkiem ciekawy, to nie widząc praktycznie żadnych konsekwencji swoich działań, szybko okazuje się sztuczny. Tym jestem bardzo rozczarowany, panowie deweloperzy, no szczególnie, że pozostałe elementy gry zrobiliście naprawdę solidne, a tutaj taki wielki babol w naprawdę podstawowej kwestii. Spytacie, jak natomiast wypada handel? No handel wypada w porządku, chociaż jest on cholernie trywialny. Od samego początku widać właśnie, że bawienie się w kupca nie jest głównym elementem tej gry, co zresztą potwierdził sam deweloper w swojej wypowiedzi w internecie. Mechanizm handlu w tej grze jest więc bardzo uproszczony i w dużej mierze jest on po prostu prymitywny. Sprzedawanie czy kupowanie towarów nie ma praktycznie żadnego wpływu na gospodarkę gry i chociaż da się na tym zarobić całkiem niezłe pieniądze w początkowej fazie gry, to sposób, w jaki się to robi, jest po prostu banalny. Dokujemy do jakiejś stacji w jednym systemie gwiezdnym, kupujemy graty, potem robimy skok do drugiego i sprzedajemy tam graty. Jak wracamy do tej pierwszej, to te towary już magicznie pojawiają się z powrotem i znowu robimy to samo. Czy jest to więc system prymitywny? No jak jasna cholera. Natomiast w tego rodzaju grze, która jest właśnie bardziej nastawiona na walkę, myślę, że jest to element do przyjęcia. Przejdźmy teraz do samej fabuły głównej, która na szczęście prezentuje się znacznie lepiej od tych kiepskich zadań losowych, chociaż ma parę baboli. Zacznijmy może od samych postaci. Te są zaskakująco dobre i pomimo, że może nie każda z nich zapadnie nam jakoś w pamięć, to czuć, że one są wystarczająco odmienne i każda z nich ma jakiś określony cel i to jest właśnie fajne. Sama konstrukcja fabularna w sumie też prezentuje się całkiem nieźle i niewątpliwie jest ciekawa, niestety przy tym cierpi też na problem związany z jej dawkowaniem. Przez dużą część gry będziemy bowiem kręcić się po tych dwóch początkowych układach gwiezdnych, a później nagle fabuła znacznie przyspieszy i właśnie poznamy resztę, a potem zaraz zwolni i tak w kółko. Nie ma tutaj takiego jednostajnego tempa, które by nam cały czas dodawało adrenaliny i tam prowokowało do jakichś osiągnięć, odkrywania tego i to w konsekwencji może nas finalnie zmęczyć. Niemniej ogólnie w tym przypadku jest nieźle i pomimo, że jakieś tam problemy są, to i tak poziom ogólny tej fabuły jest lepszy niż w większości gier tego rodzaju. Lepiej natomiast prezentują się zadania poboczne, których jest nie tylko całkiem sporo, ale i są one często wysokiej jakości. Będziemy świadkami właśnie jakichś trywialnych questów polegających na dostawie jakiegoś tam określonego przedmiotu, jak i naprawdę rozbudowanych, gdzie przemierzymy nawet kilka systemów gwiezdnych, by takie zadanie wykonać. Szczególną uwagę chciałbym tutaj zwrócić na naprawdę dobre dialogi, nierzadko nasycone taką solidną dawką sarkazmu czy humoru, dzięki którym czasem udaje się załatać właśnie to wrażenie sztuczności świata gry. Zarówno dialogi, jak i zadania poboczne są tutaj zabawne, są pomysłowe i są zrobione z jajem i o to właśnie chodzi. To natomiast co w tej grze leży, to jest encyklopedia i w ogóle sposób przedstawiania świata. Jako że jedynka to wyszła już jakiś czas temu, no to zdążyłem praktycznie w dużej mierze zapomnieć w ogóle o co tam chodzi i jaki jest świat tej gry. Żeby wiedzieć o co chodzi i jakie są w tej grze frakcje, no to chciałem zajrzeć do wbudowanej w grze encyklopedii. No i rzeczywiście parę informacji to tam jest, ale w większości kompletnie brakuje i konstrukcji świata czy właśnie frakcji często musimy się domyślać z dialogów postaci, co może być szczególnie uciążliwe dla osób, które w jedynkę w ogóle nie grały. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie takie potrzebne informacje na przykład na temat ras, czy gdzie my w ogóle jesteśmy, w tej encyklopedii się pojawiają, natomiast one pojawiają się tak późno, że my już to wszystko wiemy, bo wywnioskowaliśmy to po prostu z dialogów. Niektórzy mogli powiedzieć, że to tak właśnie ma być i mamy się z tego domyślić sami, o co tutaj chodzi, no ale po co w takim razie ta cała encyklopedia w grze? No mi się wydaje, że właśnie takich rzeczy powinniśmy się z niej dowiedzieć, a finalnie to właśnie sami musimy się praktycznie tego domyśleć. Parę słów wypada też powiedzieć o samej grafice, która też w sumie, jak sami widzicie, jest całkiem ładna. Modele i tekstury statków, czy stacji, czy samych broni są naprawdę niezłe, a coś rzadko spotykanego właśnie w Space Simach, czyli lądowanie na planetach, potrafi wywołać sporego banana na twarzy. Graficznie byłoby więc tu całkiem ładnie, gdyby nie jedna sprawa. Niestety, drodzy widzowie, znowu jest tutaj problem z jakością samego obrazu, bo znowu deweloperzy korzystają z rekonstrukcji obrazu, której znowu nie potrafią dobrze zaimplementować. Przez tą właśnie nieudolnie wprowadzoną technologię jedna tekstura będzie ostra, a zaraz obok będzie jakaś tekstura koszmarna. Jeden obiekt będzie ostry, a zaraz obok będzie słaby. Niestety, podobnie jak w przypadku niedawno recenzowanego Remnant 2, przez tą rekonstrukcję obrazu, która jest zrobiona po prostu źle, w tej grze też będą artefakty, które choć może nie są tak tragicznie właśnie jak to w Remnancie 2, to dosłownie masakrują one efekty wybuchów czy same mgławice, sprawiające wrażenie wyjętych żywcem z PS2.
Na szczęście nie jest ogólnie tak źle jak właśnie w Remnancie 2, natomiast ewidentnie widać błędy w obrazie i to należy poprawić. Naprawdę nie wiem, panowie deweloperzy, po jaką cholerę wy wrzucacie tą cholerną rekonstrukcję obrazu do każdej gry, skoro nie potraficie jej dobrze zrobić. Przez te lata wyszło całkiem sporo technologii poprawy obrazu, jak właśnie słynna szachownica z PlayStation 4, a tutaj znowu na konsoli utrzymujemy niszczącą obraz i powodującą sam artefakt rekonstrukcję, która tej grafiki nie poprawia, tylko ją jeszcze pogarsza. Jak macie zamiar coś takiego odwalać, to chociaż dajcie opcję wyłączenia tego ścierwa, bo niestety na razie tego się wyłączyć nie da. Pomimo więc ogólnie, że ta gra wygląda graficznie całkiem ładnie, no to jakość samego obrazu będzie nam to wrażenie skutecznie niszczyć. Na szczęście sytuację poprawia fakt, że w kwestii wydajności jest tutaj całkiem stabilnie. Gra nieźle sobie daje radę z utrzymaniem właśnie stabilnego 60 fps, nawet przy jakichś większych walkach nie ma tutaj mowy o spowolnieniach. Przez kilkadziesiąt godzin rozgrywki w sumie też nie natrafiłem na jakiś żaden poważny błąd, więc wykonanie techniczne też możemy powiedzieć, że jest tutaj na wysokim poziomie, choć trzeba pamiętać, że jest to port gry z PC, więc w sumie żadnych błędów nie powinniśmy oczekiwać. Przejdźmy teraz do samego sterowania. I tutaj zaskoczenie, drodzy widzowie, bo to będzie sekcja wybitnie krótka, bo po prostu nie mam do niego absolutnie żadnych uwag. Zaproponowany przez producenta układ jest prosty, on jest intuicyjny i spełnia swoje zadanie, a na dodatek otrzymujemy jeszcze obsługę skokowych triggerów i haptycznych wibracji, czyli właśnie bajerów z PlayStation 5. Od początku gry do samego końca nie miałem żadnego problemu z żadną z czynności, strzelanie czy latanie jest bajecznie łatwe, klawisze mi się w ogóle nie myliły, jest po prostu ok. Życzyłbym właśnie wami sobie, żeby tak dobry system sterowania był w każdej grze, bo z tym akurat czasami są problemy. W kwestii poziomu trudności jest również dobrze. Jak już sobie wspomnieliśmy wcześniej w sekcji o walce, ta gra jest dobrze zbalansowana i nie będzie frustrująca nawet dla niedzielnych graczy, bo zapewnia całkiem szczodrą ilość save'ów przy niemal każdej naszej czynności. Tytuł nadaje się więc nawet dla żółtodziobów, którzy powinni się w nim właśnie bawić tak samo dobrze jak weterani, którzy wybiorą te najwyższe poziomy trudności. Należy jednak dodać, że w tej grze trzeba jednak czasami ruszyć głową i trzymanie spustu nawet na najłatwiejszym poziomie nie zawsze zapewni nam sukces, o czym powinni pamiętać najbardziej zieloni gracze oczekujący łatwej strzelanki. To, drodzy widzowie, taka łatwa strzelanka nie jest i tutaj po prostu czasami trzeba pomyśleć. Everspace 2 to jest gra solidna i jest to niewątpliwie smakowity koncept dla fanów gier kosmicznych, których w ostatnim czasie, powiedzmy sobie szczerze, było bardzo niewiele. Natomiast nie jest to tytuł pozbawiony wad. Na szczęście znakomita walka i całkiem dobry balans razem ze świetnymi dialogami i zadaniami pobocznymi pozwalają skutecznie przykryć właśnie minusy tej gry, jak koszmarny system reputacji i sztuczny świat produkcji. Ogólnie Everspace 2 to jest gra dobra, w której można się bawić naprawdę dobrze, ale jednak do kultowych perełek w postaci freelancera jednak jeszcze trochę brakuje. Tytuł zakupiłem w PlayStation Store w cenie około 220 zł i moim zdaniem jest to cena jak za produkt tej jakości jak najbardziej adekwatna. Szczególnie, że ta gra jest też całkiem długa i na jakieś ponad 30 godzin, nawet jeżeli liczymy sam wątek główny. Warto natomiast powiedzieć, że tytuł ten na premierę będzie też dostępny w Game Passie, gdzie będziecie mogli go grać bez dodatkowych opłat w cenie samego abonamentu, czyli to jest jakieś 62 zł miesięcznie na dzień dzisiejszy, a więc koszt znacznie niższy niż koszt zakupu samej gry. Ja osobiście w Everspace 2 bawiłem się naprawdę nieźle, drodzy widzowie, i chociaż ten tytuł ma parę wad, no to przyciągnął mnie do konsoli na bardzo długie godziny. Szczerze polecam go nie tylko właśnie fanom kultowego freelancera czy Rebel Galaxy, ale także całkiem nowym, wkraczającym właśnie w świat kosmicznych symulatorów graczy, bo dzięki dobremu balansowi nawet świeżi gracze mogą się w tej grze bawić naprawdę dobrze. Zapraszam Was także serdecznie na fanpage Lupy Godlike'a na Facebooku, gdzie będę organizował giveawaye, ankiety, a także oczywiście z Wami dyskutował. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Pozdrawiam i trzymajcie się.